Hulk Hogan to niekwestionowana legenda wrestlingu, nie ma w tym zdaniu cienia kłamstwa. Hulk w połowie lat 80. zdominował światową scenę wrestlingu, będąc czołową postacią imperium, które budował Vince McMahon. Ten, wcielając się w rolę prawdziwego, umięśnionego patrioty, nie cofając się przed żadnym wyzwaniem, był ucieleśnieniem potrzeb widza, który śledził na żywo, czy to za pomocą telewizji, pierwsze WrestleMania. Gdy w późniejszych latach 90. popularność Hulka osłabła, jego wielki potencjał odkopał ponownie Eric Bischoff, który uczynił z niego heala, który wraz ze Scottem Hallem i Kevinem Nashem stworzyli legendarną grupę NWO, dzięki której WCW zaczęło wyprzedzać WWF w ratingach podczas poniedziałkowych wojen. Po raz kolejny Hulk pokazał, że idealnie dostosowuje się do rynku i tym razem jego postać anarchisty, łamiącego każde zasady, pasowała do potrzeb widza w połowie lat 90., który oczekiwał bardziej brutalnej rozrywki, opierającej się coraz bardziej o realizm. To był Hulk Hogan, legenda tej branży, która wprowadziła wrestling do świadomości wielu widzów na całym świecie. Jednak na tym idealnym szkle na przestrzeni lat pojawiło się wiele rys, które dzisiaj w dobie internetu są widoczne jak nigdy wcześniej. Dzisiaj pogadam o skandalach, wtopach i niewłaściwym zachowaniu bohatera naszego odcinka. Jaki Hulk Hogan w ringu był, to widzieliśmy, ale jaki był Terry Bollea? Materiał podzielimy sobie na to, co Hulk Hogan robił za kulisami federacji wrestlingowych, w których był niewątpliwie gwiazdą, a następnie przyjrzymy się jego działaniom poza ringiem. Też zachęcam do dzielenia się w komentarzach waszym zdaniem na temat afery z Hulkiem Hoganem, bo po grupach wrestlingowych w Polsce widziałem, że kilka osób go broniło, puszczało w niepamięć jego wybryki. Pod moim filmem z nim pojawiły się także jakieś polityczne komentarze. Nie piszcie politycznych komentarzy, to nie ten kanał na YouTubie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i pamiętajcie, że każdy może mieć inne zdanie na ten temat, dlatego nie linczujmy kogoś tylko dlatego, że myśli inaczej niż ty. Przenosimy się do roku 1986, gdzie Jesse Ventura, legenda wrestlingu i WWE Hall of Famer, podjął próbę założenia związku zawodowego dla wrestlerów WWF. Jego celem było zapewnienie lepszych warunków finansowych i zabezpieczeń dla zawodników, zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. Wielu wrestlerów popierało ten pomysł, ponieważ oznaczałoby to bardziej sprawiedliwy podział zarobków oraz lepszą ochronę socjalną. Jednak cała inicjatywa została szybko udaremniona, gdy Hulk Hogan doniósł o niej Vince'owi McMahonowi. Ten natychmiast zakończył wszelkie rozmowy o związku, skutecznie blokując tę próbę. Przez lata Hogan zaprzeczał tym oskarżeniom, jednak w trakcie procesu sądowego między McMahonem a Venturą wyszło na jaw, że to właśnie Hogan był informatorem. Jesse przez lata czuł się zdradzony, szczególnie, że uważał Hogana za przyjaciela. W wywiadzie dla The Bill Simmons Podcast otwarcie nazwał go biurowym donosicielem, czyli kimś, kto udaje kolegę, ale w rzeczywistości działa na rzecz promotorów, dbając o własne interesy. Ventura przyznał, że rozumie motywy finansowe Hogana. Gwiazdy największego formatu zarabiały najwięcej, a związek zawodowy mógłby to zmienić, rozdzielając pieniądze równo między wszystkimi zawodnikami. Mimo to uważa, że donoszenie na kolegów było podłym czynem. Ostatecznie brak związku zawodowego sprawiło, że wielu wrestlerów w kolejnych dekadach mierzyło się z trudnościami finansowymi i zdrowotnymi, które mogłyby być złagodzone, gdyby plan Ventury się powiódł. Do dziś Jesse nie zapomniał tej zdrady i wciąż domaga się od Hogana przeprosin. Dalej przechodzimy do głośnej sprawy, która wstrząsnęła fundamentami WWF – sterydy. Hulk Hogan jako największa gwiazda federacji w latach 80. i 90. miał imponującą, muskularną sylwetkę, która stała się jego znakiem rozpoznawczym. Jednak przez lata pojawiały się oskarżenia o stosowanie przez niego nielegalnych substancji wspomagających. W latach 90. Vince McMahon, właściciel WWF, znalazł się pod ostrzałem Kongresu Stanów Zjednoczonych za rzekome umożliwianie wrestlerom używania sterydów. Kluczowym świadkiem w tej sprawie był Hulk Hogan, który w tym czasie pracował już dla konkurencyjnej federacji WCW i nie czuł się lojalny wobec McMahona. Mimo to Hogan pomógł mu, twierdząc, że McMahon nigdy nie dostarczał mu sterydów ani nie nakłaniał do ich używania. Kilka lat temu podczas jednego z wywiadów Hogan po latach otwarcie przyznał, że stosował sterydy anaboliczne, ale twierdzi, że zawsze robił to legalnie, zgodnie z zaleceniami lekarzy. Podkreślił, że w latach 90. sterydy były legalne i można było dostać na nie receptę. Według niego ich legalizacja doprowadziła jednak do powszechnego nadużywania tych substancji wśród sportowców, w tym wrestlerów. Hogan zaznaczył, że przechodził regularne badania i kontrolował swoje zdrowie podczas stosowania sterydów. Mimo to reputacja wrestlingu została poważnie nadszarpnięta, gdy ujawniono, jak wielu zawodników korzysta z tych substancji, co w późniejszych latach doprowadziło do zaostrzenia przepisów antydopingowych. Lata ukrywania prawdy i kontrowersje wokół sterydów sprawiły, że Hogan stracił wiarygodność w oczach wielu fanów. Jego przyznanie się do stosowania sterydów, choć pod kontrolą lekarza, dodatkowo podkreślało problem, jakim było nadużywanie substancji wspomagających w świecie wrestlingu. Jego rola w procesie McMahona również budziła mieszane uczucia. Choć pomógł McMahanowi uniknąć poważniejszych konsekwencji, sam musiał zmierzyć się z krytyką i utratą reputacji.
Oczywiście wielki status Hulka i jego wielkie ego musiało doprowadzić do sytuacji, w której ten nie chciał przegrać swojego pojedynku z którymś z rywali, albo po prostu nie chciał wypaść gorzej od swojego rywala i takich osób było naprawdę sporo. Hulk oczywiście obawiał się, że inny wrestler zrzuci go z tronu popularności, chociażby wyszło to na jaw podczas początku feudu z Jake'em the Snake'em Robertsem. Ci nagrali jeden odcinek Snake Pit, programu dedykowanemu Robertsowi, w którym healowy Roberts powalił Hogana DDT. Zamiast wybuczeć rywala Hulka, publiczność wiwatowała, a segment zniknął ostatecznie z ekranów, gdyż mówi się, że na taką reakcję Hulkster nie był gotowy. W końcu to on był face'em, on był tym dobrym, więc nie mogło się stać, że zawodnik, który go powalił, który grał tego złego, nagle został oklaskiwany. Kolejnym przypadkiem jest Rick Rude, który w okresie swojej kariery był uważany za bardzo silnego zawodnika, który może wyrządzić komuś krzywdę jednym uderzeniem dłoni. W obawie przed nawet przypadkową sytuacją, w której Hulkowi odcięłoby prąd, ten unikał z nim walki w obawie przed tym, że nawet przypadkowo mógłby wypaść niekorzystnie w ringu. Dalej przechodzimy do rywalizacji z kolejną wielką gwiazdą WWF Randym Savage'em. Początkowo planowano, aby ta dwójka zmierzyła się o pas WWF na WrestleManii II, jednak Hulk zablokował to starcie, bo nie chciał dzielić się blaskiem reflektorów z Randym, który według planów tytułu i tak by nie zdobył. Hogan nie chciał z nim walczyć, a tym bardziej z nim przegrać. Randy co prawda później został mistrzem, jednak aby zdobyć mistrzostwo, Hogan najpierw musiał stracić pas na rzecz Andre the Gianta w kontrowersyjnych okolicznościach podczas programu The Main Event. Gdy Andre próbował sprzedać tytuł Tedowi DiBiasemu, pas został zawieszony, a ostatecznie Savage zdobył go na WrestleManii IV, pokonując DiBiasego. Oczywiście z pomocą Hulka Hogana. Mimo że Savage był mistrzem, Hogan nadal pozostawał w centrum uwagi jako część The Mega Powers, jednocześnie kręcąc film No Holds Barred. Ostatecznie na WrestleManii V odebrał tytuł Savage'owi. Podobno zgodził się oddać mu pas tylko pod warunkiem, że później go odzyska, co wymagało wielu kombinacji. Do ciekawej sytuacji doszło także z Rickiem Flairem. Gdy Rick dołączył do WWF, fani zaczęli marzyć o starciu z Hoganem, a WrestleMania VIII wydawała się idealną okazją. Niestety nie doszło do tego starcia. Kilka lat później Flair dołączył do WCW, a Hogan dołączył do niego. Zaplanowano ich rywalizację na 3 pojedynki. Najpierw wygrana Hogana, potem Flaira, a na końcu Hogan miałby odzyskać tytuł, który stracił na rzecz Ricka Flaira. Jednak po pierwszym starciu na Bash at the Beach w 1994 roku Hogan stwierdził, że fani nie są jeszcze gotowi, aby zobaczyć go przegrywającego i użył klauzuli o kontroli kreatywnej w WCW, aby zablokować kolejną porażkę. Hogan też nigdy nie chciał przegrać z Brettem Hartem. Jako jeden z gigantów wrestlingu odmawiał przekazania pałeczki młodszemu, mniejszemu Hitmanowi. Na WrestleManii IX Hart był mistrzem, ale miał oddać pas Yokozunie. Hogan miał wrócić do WWF, by zmierzyć się z Money Inc., jednak kiedy dowiedział się, że tytuł będzie dostępny, zmienił plany. Niektórzy twierdzą, że Hogan odmówił walki, jeśli nie miałby opuścić ringu z pasem mistrzowskim. Cokolwiek to było, zadziałało. Hogan opuścił WrestleManię IX jako mistrz. W ogóle Bret nie miał łatwego życia z Hulkiem Hoganem. Po WrestleManii IX byli planowani na walkę na SummerSlam w 1993 roku, gdzie Hogan miał przekazać pałeczkę młodszej generacji, przegrywając tytuł mistrzowski. Jednak Hogan nadal uważał Bretta za gorszego wrestlera i odmówił, zamiast tego przegrywając pas z Yokozuną na gali King of the Ring, a Yokozuna oddał go Hartowi na WrestleManii X. Warto dodać, że nawet jego przegrana z Yokozuną miała swoje komplikacje. Walka zakończyła się po tym, jak Hogan został oślepiony przez wybuchającą kamerę. Jednak według mnie najciekawszy przypadek nieudolnej kontroli kreatywnej przez Hogana miał miejsce w WCW podczas Starrcade 97, mocno hypowanej gali, gdzie Sting w końcu zmierzył się z Hulkiem Hoganem. Miało to być wielkie zwieńczenie storyline'u z NWO, gdzie początkowo Sting miał przegrać z Hoganem po szybkim liczeniu sędziego, który był przekupiony przez stajnię. Przed walką Hogan miał podejść jednak do sędziego i poinstruować go, aby liczył normalnie i tym samym tamta noc zapisała się jako fatalne zakończenie świetnego storyline'u. Bo mimo tego bocza, po walce tak jak miało to się odbyć, wyszedł Bret Hart, który zapowiedział, że walka musi zostać kontynuowana, bo sędzia był przekupiony przez NWO i szybko liczył Stinga. Jednak liczył normalnie. Konsternacja i fatalne zakończenie przez jedno zdanie, które wypowiedział Hulk Hogan do sędziego na zapleczu. Z nowszych historii to podczas gdy Randy Orton zdobywał tytuł Legend Killera i pokonywał wielu legendarnych wrestlerów, jego starcie z Hoganem na SummerSlam w 2006 roku miało być zaplanowane jako wygrana Ortona. Hogan, mający 53 lata, kontuzję kolan i tylko jedno starcie w ostatnim roku, początkowo zgodził się przegrać pod warunkiem, że WWE będzie promować album jego córki Brooke. Jednak w ostatniej chwili Hogan wykorzystał swoje prawo do
do kontroli kreatywnej i wygrał z Ortonem, co zdenerwowało młodszego rywala. Niedługo potem Hogan opuścił WWE. Rok wcześniej, w 2005 roku, również na SummerSlam, Hogan mierzył się z Shanem Michaelsem i w planie było, że każdy z nich wygra po jednym pojedynku. Jednak Hogan ponownie wymusił zwycięstwo w swoim pierwszym starciu, zmieniając wymagania dotyczące tego, że tylko on może wygrać, co doprowadziło do tego, że Shawn Michaels zaczął przesadnie sprzedawać ciosy od Hulka i cała walka była komiczną karykaturą walki dwóch wielkich zawodników. Podobna sytuacja miała miejsce przy planowanej walce ze Steve'em Austinem na WrestleMania 18, gdzie Austin dowiedział się, że Hogan odmówił przegranej, co spowodowało, że Austin zrezygnował także z tego pojedynku. Chociaż ten również miał duże ego i też nie chciał przegrać z Hoganem. Ostatecznie Hulk zmierzył się z The Rockiem, a Austin stoczył pojedynek ze Scottem Hallem. Sytuacji takich było więcej, jednak na ten moment przenieśmy się do TNA, gdzie Hulk Hogan miał duży wpływ na upadek federacji, mimo że początkowo jego przyjście miało być kluczowe dla rozwoju tej organizacji. Kiedy dołączył do TNA w 2009 roku, miał wprowadzić nowe pomysły i przyciągnąć większą uwagę mediów oraz fanów, co miało pomóc firmie konkurować z WWE. Jednak jego obecność zaczęła powodować duże problemy. Hogan zdominował kreatywne decyzje, skupiając się głównie na legendach wrestlingu kosztem młodszych, bardziej utalentowanych zawodników, którzy byli fundamentem TNA. Jego działania doprowadziły do zwiększenia kosztów operacyjnych, zwłaszcza związanych z jego wynagrodzeniem i innych legend, co rujnowało finansową stabilność TNA. Ponadto Hogan promował sam siebie, a nie rozwój nowych talentów, co osłabiło produkt i sprawiło, że firma nie mogła utrzymać wzrostu popularności. Jego wpływy doprowadziły do konfliktów wewnętrznych, zmarnowania potencjału organizacji i ostatecznego prawie że upadku TNA, która nie była w stanie konkurować z dominującym WWE. A materiał o jego ingerencji w TNA znajdziecie na moim kanale, link znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu. Skacząc ponownie po osi czasu, to Hogan stwierdził, że podczas jednej walki z Undertakerem ten rzekomo zepsuł Tombstone Piledrivera, powodując u niego poważne kontuzje szyi. Hogan opowiadał o tym w różnych wywiadach, twierdząc, że po tym ciosie miał problemy zdrowotne, które miały go nawet na moment unieruchomić. Obawy Undertakera o utratę pracy były wtedy bardzo poważne. Jednak z czasem zaczęło się pojawiać wiele nieścisłości w tej historii. W rzeczywistości nie ma żadnych dowodów ani żadnych innych zeznań od innych wrestlerów, które potwierdziłyby, że Undertaker popełnił błąd przy wykonaniu Tombstone'a. Wiele osób z branży uważa, że Hogan po prostu przesadził w opowiadaniu tej historii, by podkreślić swoją wytrzymałość i wizerunek ofiary w kontekście swojej kariery. Ponadto Undertaker, który jest jednym z najbardziej doświadczonych wrestlerów, nigdy nie miał problemów z wykonaniem tego ruchu na innych zawodnikach. Całą analizę tego Tombstone'a przeprowadził Stevie Richards na YouTubie, podlinkowuję to w opisie, bo to kawał dobrego materiału. Wielu uważa, że Hogan wymyślił tę historię, aby uzyskać większą uwagę i współczucie, biorąc pod uwagę, że sam był wówczas w centrum zainteresowania mediów. Ponadto po latach Hogan sam przyznał, że jego wersja wydarzeń mogła być nieco przesadzona, a cała sytuacja była bardziej związana z ogólnymi problemami zdrowotnymi, jakie miał w tamtym czasie. Teraz zostawmy jednak ring i przejdźmy do wydarzeń poza nim. Na początek zaczniemy od zabawnego kłamstwa Hulka Hogana. Ten w jednym z wywiadów miał powiedzieć, że gdy grał na basie przy Larsie Ulrichu, perkusiście Metaliki, ten miał zaoferować mu dołączenie do zespołu. Gdy członkowie zespołu nazwali go kłamcą, ten zaczął wycofywać się z kłamstwa, mówiąc, że wysłał demo, ale chyba nikt go nie odsłuchał. Całkiem zabawna historia. Jednak dalej było to kłamstwo. Jednak w 2015 roku Hulk Hogan znalazł się w centrum kontrowersji po ujawnieniu taśm z 2007 roku, na których wygadywał rasistowskie komentarze. W jednym z nagrań mówił o swojej córce, która miała sypiać z czarnoskórym mężczyzną, używając obraźliwego słowa na N. Jego wypowiedzi były szokujące, a sam Hogan później przyznał, że były odrażające i nieakceptowalne. Taśmy, które ujawniły jego rasistowskie poglądy, pochodziły z materiału będącego częścią procesu o zniesławienie, który Hogan wytoczył gossipowej stronie Gawker, po tym jak opublikowali oni nagranie, na którym Hogan uprawia seks z żoną swojego najlepszego przyjaciela. Jednak ten znalazł się w ogniu krytyki nie tylko wśród fanów wrestlingu, ale i spoza tego kręgu, po tym jak pojawił się na jednym z wydarzeń kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. I tu doskonale wiemy, jak działa polityka, jak dzieli polityka. Jedni będą zadowoleni z pojawienia się Hogana, inni nie. Choć Trump budzi kontrowersje, co może negatywnie wpłynąć na wizerunek celebrytów, to zachowanie Hogana spowodowało jeszcze większą falę oburzenia. Choć publiczność republikanów dobrze reagowała na jego wystąpienia, w których nawiązywał do swoich dawnych prom, to posunął się on za daleko, gdy zaczął mówić o rzuceniu Kamali Harris w body slamie. To spotkało się z negatywną reakcją opinii publicznej. To jakby przełożyć na Polskę, tak jakby na wiecu Donalda Tuska Robert Lewandowski mówił, że wjedzie sankami w Jarosława Kaczyńskiego. Rozumiecie, o co chodzi.
Na sam koniec pomówię trochę o skandalach rodzinnych i mimo, że ten temat nie interesuje mnie kompletnie, prywatne życie sypialniane kompletnie mi nie leży innych osób, tak wiemy, że jest duża część ludzi na świecie, którzy lubią takie aferki, tym bardziej jeżeli w tych aferkach bierze udział naprawdę znana osoba. I tym samym po 24 latach małżeństwa Linda i Hulk ogłosili rozwód w 2007 roku. Publiczna walka o majątek i opiekę nad dziećmi była medialna i dramatyczna, a Linda często oskarżała męża o zdrady i niewierność. Rozwód rozgrzał opinię publiczną nie tylko ze względu na status Hogana, ale i na coraz bardziej napiętą atmosferę w ich rodzinie. Na pewno nie pomógł fakt, że poznaliśmy ich rodzinę w emitowanym na MTV programie Hogan Knows Best, również w Polsce pod nazwą Uparty jak Hogan. Kolejnym kontrowersyjnym momentem w życiu Hogana była jego rola w rozstaniu Randy'ego Savage'a z żoną Miss Elizabeth. Hulk i Linda twierdzili, że pomogli Elizabeth, gdy Savage przekroczył pewne granice. W mediach pojawiły się spekulacje o możliwym romansie między Hoganem a Miss Elizabeth, co tylko pogłębiło napięte relacje z Macho Manem. Mimo że Hogan zaprzeczył plotkom, wielu fanów i wrestlerów miało wątpliwości co do jego roli w tym głośnym rozstaniu. I nawet jeżeli nie była to prawda, no to widzimy, że takie sytuacje i tak wpływają na opinię publiczną i ślepo ludzie potrafią po prostu zmieszać kogoś z błotem tylko dlatego, że pojawiły się pewne plotki. Podsumowując, Hulk Hogan wielkim zawodnikiem jest i nie podlega to dyskusji, jednakże jak widzicie, jego ruchy za kulisami wrestlingowych federacji czy poza nimi przyczyniły się do tego, że w dobie social mediów i szeroko dostępnej wiedzy w internecie na życiorysie Hulkstera pojawiło się coraz więcej rys, które ciężko odrzucić w niepamięć. Jak widać było w debiucie WWE na Netflixie, Hogan został wybuczany przez fanów wrestlingu i mieli oni ku temu powody. Ciężko wyobrazić sobie, aby wrestlingowe uniwersum przywitało go jeszcze z otwartymi ramionami, co jest konsekwencją jego działań na przestrzeni lat jego kariery. Niechęć do dzielenia się blaskiem reflektorów i afery na tle rasistowskim to wydaje się wystarczający powód, aby Hulk pojawiał się już tylko w dokumentalnych filmach, a nie na galach na żywo. Wydajcie znać w komentarzach, co uważacie na temat Hulka Hogana, czy oskarżenia, które się pojawiają pod jego adresem, konsekwentnie eliminują go z życia ringowego już na dobre, czy jednak zasługuje on na jeszcze jedną szansę w ringu chociażby WWE.